Cześć, Bartek Śliwa. Ponownie witam Was z konferencji Technology Leaders of Tomorrow w Gdyni. Jest z nami Kasia Korona. Cześć. Cześć, witam wszystkich serdecznie. Senior Product Owner w firmie GSK Services. Tak. W obszarze Portfolio, Performance Monitoring and Compliance. Dokładnie tak. Skomplikowane. Brzmi skomplikowanie totalnie. Jakbyś, Kasiu, mogła krótko przybliżyć swoją drogę zawodową i troszkę odczarować tą długą rolę. Rzeczywiście, brzmi bardzo skomplikowanie, natomiast tak w skrócie pomagam ludziom w obszarze związanym z szeroko rozumianym governance, risk and compliance. Zajmuję się monitorowaniem, kontrolowaniem, wdrażaniem procesów, usprawnianiem, dzieleniem wiedzy, tak żeby jakby członkowie zespołu tech czuli się bezpiecznie pod kątem spełniania norm i procedur związanych właśnie z regulacjami. To tak w Da się w skrócie. sposób przyjemny do tego podejść. Ja zawsze podchodziłam, bo zaczynałam w firmie GSK jako audytor wewnętrzny i zawsze miałam takie, jak jest Peter Parker, friendly Spider-Man, no to ja miałam trochę taki Kasia Korona, twój friendly audytor. I miałam właśnie takie podejście. Okej. Ale dzisiaj nie o tym będziemy. Bo Dzisiaj totalnie nie o tym. Przychodzisz do nas z Microsoft Work Trend Index. Tak. Rozwij temat, proszę. No właśnie, jakiś czas temu pochyliłam się nad tym, że Microsoft wydaje raporty. Mniej więcej od czasów po-covidowych 2021 pojawił się pierwszy raport, w których bardzo transparentnie wyświetlają pewne rzeczy, pewne statystyki i bardzo mocno zainteresował mnie temat wypalenia zawodowego, więc pochyliłam się nad tym, stworzyłam sobie case study. No właśnie, i dlatego tutaj jestem. I co Tak. ten raport przedstawiał? Do czego się No odnosił? właśnie, to może taki, żeby trochę ustawić sobie takie tło dla całej sytuacji. Chciałabym, żeby widzowie wyobrazili sobie taką sytuację i taką organizację, w której organizacja notuje takie rekordowe zyski, w którym jej akcje szybują w górę, natomiast jednocześnie wewnątrz połowa jej pracowników, co najmniej połowa, czuje się wypalona zawodowo. Więc to jest taki punkt wyjścia. I to nie jest historia upadającej firmy, tak? Wiadomo, Microsoft przechodził przez różne etapy. Natomiast w 2020 roku firma Microsoft zrozumiała, że świat zmienił się bezpowrotnie, że dotychczasowe metody zarządzania, takie oparte na wizualnym i fizycznym przebywaniu w tej samej przestrzeni, czyli na przykład ja jako menadżer, ja jako lider widzę, że mój pracownik siedzi przy biurku i wykonuje swoją pracę, że jakby to już nie ma prawa bytu. Tak? Przenieśliśmy się do pracy najpierw z domu, później pojawił się przełom związany z pracą hybrydową. No i kiedy w 2020 roku zostaliśmy wszyscy uziemieni przez pandemię, Microsoft poniekąd stał się takim laboratorium rzeczywistości, który, jak już wspomniałam, bardzo transparentnie opowiada o tym, co odkryli i w jaki sposób to zaadresowali. No i właśnie z ich wyników badań, z raportu 2021 wynika coś niepokojącego, że jakby chociaż taka mierzalna produktywność pracowników rosła, to jednocześnie odbywało się to bardzo dużym ludzkim kosztem, tak? Czyli że na przykład granice pomiędzy biurem a domem zostały bardzo mocno zatarte, straciliśmy takie miejsce buforowe, o czym ja też jeszcze za chwilkę powiem. I Microsoft w swoich badaniach, poza tym, że korzysta z zewnętrznej firmy, to korzysta też z telemetrii, czyli posiada agreguje wszelkie dane na temat swoich użytkowników, którzy korzystają z aplikacji Outlook, z aplikacji Teams, agreguje wszystkie swoje Microsoftowe systemy i anonimizuje je i pokazuje dane, tak? I jednocześnie sprawdza na tej podstawie, czy pracujemy więcej, czy dłużej, czy poza godzinami pracy. No i wyniki tutaj pokazują, nie jest to zbyt zaskakujące, że pracujemy i więcej, i dłużej, i poza powiedzmy standardową od 9 do 17. Także bardzo mocno wzrosła liczba osób, które odpowiadają na przykład w aplikacji Teams albo wysyłają maile po godzinie 17. To jest aż o 42%, także to całkiem sporo. No i dobra, i mamy taką sytuację, tak, w której Microsoft mierzy się z takim kryzysem wypalenia zawodowego. No i to jest moment, w którym CEO Microsoftu, czyli Satya Nadella, pochyla się nad tym tematem, no i zadaje sobie takie kluczowe pytanie, tak, czy jako liderzy powinniśmy wspierać to, jak jest, takie jakby koncentrowanie się i efektywność pracowników,
czy raczej powinniśmy się skupić, czy taki sposób pracy jest do utrzymania na dłuższą metę. No i okazuje się, że nie do końca. No i tutaj jest taki temat bardzo fascynującego zjawiska, które nazywa się paranoją produktywności. Być może każdemu z nas jest trochę znany taki przykład, że pracujemy z domu, korzystamy na przykład z aplikacji Teams, ale chcemy iść do kuchni, zrobić sobie kawę. Jaka jest taka czynność, którą użytkownicy, pracownicy robią, zanim pójdą zrobić kawę? Jak masz jakiś pomysł? Zrobić sobie miejsce na kawę. Jest to istotny aspekt, tak? Natomiast często, co zresztą tutaj też na konferencji rozmawiałam o tym, takich praktykach pracowniczych, że pracownicy muskają touchpada, muskają myszkę, zanim wyjdą zrobić sobie kawy, żeby pojawić się na zielono. Więc tutaj jest taki aspekt właśnie tej paranoi produktywności. No i do czego to doprowadziło? Doprowadziło to do takiej sytuacji, w której 87% pracowników Microsoftu uważało, że wykonuje sobie świetną robotę, że są bardzo efektywni. Natomiast w tym samym czasie ich menadżerowie, ich liderzy, 85% z nich uznało, że oni właściwie tego nie widzą. Tak? Czyli zostali pozbawieni już wspomnianych takich wizualnych, fizycznych wskazówek, że ktoś siedzi w pracy i wykonuje swoją pracę. No i w 2021 roku Microsoft ogłosił taką informację może, że stoimy na progu gwałtownej, mocnej zmiany, którą nazwał wielkim zakłóceniem. No i to wielkie zakłócenie to właśnie ten element związany z pracą hybrydową, bardzo duże wypalenie zawodowe i oni też zauważyli, poprowadzili w swoich badaniach zauważyli, że aż 41% ich pracowników byłoby gotowe odejść z pracy w ciągu najbliższego roku. W sensie to obciążenie emocjonalne, psychiczne było tak duże, że ludzie mieli już dość i bardzo CEO Microsoftu bardzo mocno chciał się nad tym pochylić, ale jeszcze warto się zastanowić nad tym, co było przyczyną tego kryzysu, bo był to gigantyczny dług cyfrowy. I chodzi o to, że czas spędzony w pracy, czas spędzony w aplikacji Microsoft Teams, on wzrósł ponad 2,5-krotnie. To był wzrost o 198%. 198%, to jest niewyobrażalna liczba. Zostaliśmy zasypani ponad 40 miliardami maili rocznie, w sensie więcej. Co najmniej 40 miliardów maili dodatkowo rocznie. To jest według mnie niewyobrażalna liczba. I nie było wtedy jeszcze AI, które te maile pisze. Nie było. Natomiast wspomniana już trochę ta paranoja produktywności, czyli to taki mały wymiar, to ruszanie myszką, takie pokazywanie, że jesteśmy na zielono w ikonce. To taka maska dla skrajnego wyczerpania, czyli wysyłanie maili, dołączanie do spotkań, generowanie niezliczonej liczby spotkań. No wystarczy, że spojrzymy na nasze kalendarze, jak to wygląda na chwilę obecną. I myślę, że wiele osób mogłoby w jakiś sposób się do tego odnieść w swoim własnym personalnym, zawodowym życiu. No i okazuje się, że jeśli chodzi o elastyczność w kontekście praca z domu, praca z biura czy podejście hybrydowe, to elastyczność to jest trochę za mało, tak? I że taki element związany z eksperymentowaniem przez organizację w kontekście zasad pracy przy jednoczesnym braku jasnych granic, tak? Ile dni możemy, a ile nie możemy, doprowadziło do takiego stanu bardzo dużego znużenia i ludzie stracili ten bufor mentalny pomiędzy pracą a domem i kończyli swój dzień emocjonalnie wycieńczeni. Bo jak się za chwilę okaże, o tym będę mówić, to dojazdy z pracy do domu i z domu do pracy dawały nam taki bufor, który bardzo mocno chronił nas przed wypaleniem zawodowym, bo byliśmy w stanie odłączyć się, byliśmy w stanie zmienić kontekst, tak? Czyli w pracy jestem pracownikiem, natomiast mam tą przestrzeń, żeby powoli wygasić te elementy związane z pracą Zmienić zawodową. rolę. Tak, zmienić rolę i zmienić swoją przestrzeń też mentalnie. No i właśnie, co tutaj jest jeszcze ważne? Wiadomo, że już wspomniałam, że produktywność podczas pandemii była taką maską dla wyczerpania i warto sobie zadać pytanie, ile taka maska
wyczerpania i ta paranoja produktywności kosztuje firmy, bo znalazłam dane, w których była mowa o 322 miliardach dolarów rocznie, tak? Czyli to jest jakby konkretny koszt dla pracodawcy radzenia sobie z sytuacją wypalenia zawodowego wśród ich pracowników. I mówimy też tutaj o takiej kwocie jednostkowej, która może już konkretnie zainteresować liderów. I koszt zastąpienia jednego pracownika, który jest wypalony zawodowo, może przekroczyć $100,000 rocznie i ma tutaj na myśli koszty związane z rekrutacją, z wdrożeniem i bezpowrotnie utraconą wiedzę. Czyli to wszystko, w sensie zyskujemy pewne rzeczy, ale też bardzo dużo tracimy, tak? Te liczby są dla firmy o jakiej skali? Mówimy tutaj o globalnych korporacjach. Okej. Tak. W sensie tutaj był konkretnie analizowany case Microsoftu, tak, przez jedną z firm konsultingowych. No i słuchajcie, dlaczego jakby te liczby zachęciły do tego, żeby Microsoft trochę zmienił w ogóle swoje postrzeganie i Satya Nadella zaczął się zastanawiać nad tym, że dobrostan pracowników staje się takim konkretnym wskaźnikiem return of investment, tak? Czyli że przestali traktować programy wsparcia dla pracowników jako coś miękkiego, jaki taki miękki dodatek do pracy, ale zaczęli to traktować jako taką strategię inwestycyjną. No i to jest taki moment, w którym ochrona ludzkiej energii stała się fundamentem dla takiej strategii długoterminowej firmy. I co jest jeszcze istotne, także wiemy już, że wypalenie to jest ogromny koszt ekonomiczny, tak? Ale warto też spojrzeć na tym, co się dzieje w takiej codziennej pracy. No i te dane Microsoftu ujawniły zjawisko, które się nazywa długiem cyfrowym, to już o nim troszeczkę wspomniałam. To jest taka sytuacja, w której zarządzanie pracą, odpisywanie na maili, udział w spotkaniach pożera czas potrzebny na jej fizyczne wykonanie, czyli więcej spotkań, więcej odpisywania na maili niż właściwej pracy. To jest coś, co myślę, że wiele osób może się do tego odnieść osobiście. No i dobra, no i od 2020 roku Microsoft zanotował taką prawdziwą eksplozję komunikacji. Już wspomniałam o tych ogromnej liczbie spotkań, ogromnej liczbie maili, tak, te 40 miliardów. Natomiast liczba spotkań i czatów w Teams wzrosła o prawie 200%. To jest znowu ogromne liczby, ogromne procenty. No i w jaki sposób to wpływa na nas jako pracowników? Okazuje się, że to ogromny ma wpływ na naszą innowacyjność, na naszą zdolność do zatrzymania się, takiej pracy głębokiej i kreatywnej trochę, tak? Czyli jakby też dodatkowo jeszcze takiego strategicznego, innowacyjnego myślenia. No i na chwilę obecną około 68 pracowników, znowu dane na podstawie raportów Microsoft, deklaruje, że w ciągu całego dnia pracy nie wykonało ani jednej czynności związanej z koncentracją, tak? Czyli że nie miało takiego momentu, który może na chwilę sobie spokojnie usiąść, zastanowić i znowu nie było gdzieś tam aktywnie pytanych albo włączonych w jakieś dyskusje, albo 1 na 1 na Teams, albo na jakieś spotkania, tak? Czyli staliśmy się trochę niewolnikami powiadomień, tych małych ikonek, a praca kreatywna, która jest tak jakby paliwem innowacji, została totalnie zepchnięta na margines. I tutaj, jeśli ktoś identyfikuje się z tym problemem, to polecam książkę Praca głęboka. Pewnie też Tak, znasz. zdecydowanie tak, bardzo popieram. No dobra, bo tutaj już strasznie dużo gadam na ten temat, natomiast warto się zastanowić, co w takiej sytuacji też zrobił Microsoft, tak, że paraliż pracy koncepcyjnej, tak, i rosnący dług cyfrowy, to właściwie jakby identyfikacja tego problemu nie sprawiła, że on automatycznie zniknął, tak, on się cały czas pojawiał. Natomiast też warto się na chwilę zastanowić, dlaczego on się pojawiał. On też nie rodzi się z tego, że mamy nadmiar obowiązków. Chodziło też o to, że pracownicy boją się, że my się boimy, że w trakcie, kiedy nie jesteśmy fizycznie w biurze, to inni pomyślą, że my tak naprawdę nie pracujemy. Więc o to chodzi, tak? Dostarczamy maile, pojawiamy się na zielono, robimy spotkania, bo chcemy pokazać, że pracujemy. No i dobra. No i jeszcze co jest istotne? W związku z tym, że zarówno liderzy myśleli, że ich pracownicy nie pracują, jak i pracownicy pokazywali, że są dużo bardziej efektywnie pracując z domu, to pojawił się temat związany z kryzysem zaufania. Był związany z tym, że właściwie
sieć kontaktów przy pracy zdalnej gwałtownie się zmniejszyła, czyli przestaliśmy chodzić do biura, takie podstawowe interakcje społeczne, mijanie się w kuchni, chodzenie na kawkę, na papierosa albo cokolwiek innego, jakby to praktycznie zanikło, więc w związku z tym pewna zdolność do załatwiania spraw, do budowania zaufania w konkretnych zespołach absolutnie zanikłe. No i w związku z tym dużo więcej silosowania takiego się pojawiło niż było przed pandemią. No i dodatkowo jeszcze pojawi się taki element związany z prywatyzacją rozmów, czyli zamiast na przykład robić grupowych rozmów na Teams, tak, dużo pojawia się takich 1 na 1. No i te dane też gwałtownie pokazują, że bardzo dużo wzrosła, w sensie 87% wzrosła liczba właśnie takich rozmów 1 na 1. No i ten problem związany z kryzysem zaufania spowodował taki brak swobodnego przepływu informacji, czyli jak nie mamy tego przepływu informacji, to jest to konkretne zagrożenie dla procesu innowacji. To znaczy, że zespoły ze sobą nie rozmawiają, to znaczy, że nie szukają wspólnie rozwiązań, że nie identyfikują problemów. No to jest taki realny problem związany po prostu z takim myśleniem twórczym, myśleniem strategicznym. Spadła też zdolność do przeprowadzenia burzy mózgów, bo ludzie jakby już ze sobą nie rozmawiają, więc nie ma tych punktów styczności. No i w związku z tym to automatycznie wpływa na duże organizacje, chociaż pewnie nie tylko, tak, że one przestają działać innowacyjnie. No i to jest dosyć istotne, tak? No i w związku z tym taka odbudowa kapitału społecznego, czyli jakby tych powiązań pomiędzy ludźmi, pomiędzy różnymi zespołami, przestała być takim tematem związanym tylko i wyłącznie z integracją pracowników, ale stała się takim elementem tworzenia strategii biznesowej wewnątrz firmy. No i właśnie Microsoft bardzo dobrze zrozumiał, że bez takiej wymiany myśli, bez rozmów korytarzowych organizacja traci zdolność do tworzenia takich innowacyjnych rozwiązań. No i co tutaj jest jeszcze ważne? Ważny jest networking, temat networkingu. Bardzo mocno tym tematem kryzysu kapitału społecznego są dotknięte nowe pokolenia, które przychodzą do firmy, tak? Czyli pokolenia Z. One są rzadziej włączane w różne dyskusje, pomimo faktu, że mają wartość dodaną, w sensie mają ciekawą perspektywę. Natomiast kiedy nowi, młodzi pracownicy przychodzą do firmy, bardzo często są wykluczani z tego, więc w związku z tym ta zdolność do innowacji, do burzy mózgów też automatycznie się zmniejsza, a właśnie o to chodzi, żeby zacząć ich włączać powoli i być świadomym tego, że to się w ogóle dzieje. No i jeszcze wrócę do tematu tego bufora, czyli jeżdżenia z domu do pracy, z pracy do domu. Tak? Bardzo często pracownicy, nie wiem jakie są Twoje doświadczenia, u mnie często było takie doświadczenie, że współpracownicy narzekali, że to jest strata czasu. Okazuje się, że właśnie nie do końca, dlatego że to jest taki paradoks, że z jednej strony narzekamy, ale okazuje się, że to, co uważaliśmy za uciążliwość, tak naprawdę bardzo nam pomagało. No i aż właśnie 1/3 pracowników zdalnych uważa, że brak takiej wyraźnej granicy pomiędzy sferą zawodową a prywatną bezpośrednio niszczy ich dobrostan. Czyli jakby to wskazuje, że ten element dojazdów zapewniał nam ten bufor mentalny, tak? Czyli że taki czas na takie nieprzerwane, psychiczne wejście w rolę pracownika rano i skuteczne wyłączenie się wieczorem, czyli taki pstryczek, tak? Jestem pracownikiem, nie jestem pracownikiem. No i bez tej rutyny, bez tych rytuałów przejścia, bo tak można je nazwać, pracownicy kończą dzień właśnie emocjonalnie wyczerpani, ponieważ ich mózg nie dostaje takiego jasnego sygnału, że słuchaj, koniec pracy, idź do domu, bądź sobą, zajmij się fajnymi rzeczami, które lubisz robić, spędź czas z rodziną. No i słuchajcie, to znaczy słuchaj. Badania Microsoft również wykazały, że osoby posiadające takie wsparcie ze strony organizacji w procesie rozruchu, wyciszenia po pracy czują się dużo bardziej efektywne, tak? A ich produktywność rośnie tak 12-15%. Czyli jeśli, to zresztą Microsoft też niedługo później wprowadził taką opcję w Microsoft Teams, że powrót do domu, tak? Że możesz sobie zabukować i masz możliwość wpisania takiego slotu, już nie wiem, od 16 do 17 jedziesz do domu, więc w związku z tym nie odpowiadasz na maile i jakby to też ma ci zapewnić taką przestrzeń właśnie buforową, gdzie zmieniasz swoje role. No i co jest jeszcze ciekawe, bo już teraz chciałabym przejść do rozwiązań, które zaproponował Microsoft, mając te wszystkie dane, mnóstwo ankiet, rozmów z pracownikami, badania EEG na mózgach pracowników, całą telemetrię. Oni przebadali ponad 31 000 osób z ponad 30 lokalizacji.
No i oni zdecydowali, że wprowadzą taki model, w którym lider ma być modelem, ma być coachem i jednocześnie pokazywać, że dba. Czyli chodzi o to, że swoim zachowaniem mają modelować konkretne zachowania, które mają przejąć pracownicy. Coaching miał polegać na tym, że jeśli ktoś czegoś nie robi, to zachęcić do refleksji nad tym i jakby po prostu bycie coachem. No i ostatni element to pokazanie też na swoim przykładzie, że dobrostan pracownika ma znaczenie, więc chodziło o to, żeby diametralnie zmienić jakby postrzeganie lidera i tego, jaka jest jego rola w przypadku prowadzenia swojego zespołu, ale też pokazywania, że dobrostan w firmie Microsoft ma ogromne znaczenie. Także to był jeden z takich elementów. Co jeszcze wdrożyli, dlatego że oni mają bardzo dużo narzędzi, tak? No to wykorzystali narzędzie Microsoft Viva Insights, który poniekąd działa jak taka tarcza ochronna, czyli Microsoft Insights zaczął działać jak taki tracker aktywności dla obciążenia pracą, analizując zanonimizowane sygnały, czyli na przykład intensywność pracy po godzinach, albo brak czasu na takie nieprzerwane spotkania, albo brak skupienia, czyli po prostu dedykowanego czasu na skupienie, żeby ostrzegać przed takimi wczesnymi sygnałami wypalenia. No i wtedy takim kluczowym sojusznikiem w tym całym działaniu staje się sztuczna inteligencja, czyli Copilot, i ona pomaga. On konkretnie, Copilot pomaga w walce z długiem cyfrowym. No i chodzi o to, że aż 70% pracowników Microsoft deklarowało chęć oddelegowania takich zadań administracyjnych, powtarzalnych, właśnie sztucznej inteligencji, aby zyskać czas na taką innowację, na myślenie strategiczne, żeby po prostu mieć chwilę na wspomniane myślenie głębokie. No i już jakby podsumowując tą całą transformację Microsoftu, no to to pokazuje, że dobrostan i zdrowie psychiczne, mentalne pracowników przestało być takim opcjonalnym benefitem, czyli coś, co jest takim dodatkiem, a stał się konkretnym warunkiem związanym z rentownością firmy. No i dzieje się tak dlatego, że bez ochrony energii ludzi, bez ochrony o ich jakby dobrostan i stan mentalny, takie prawdopodobieństwo deficytu myślenia strategicznego rośnie aż 3,5-krotnie. No i takim prawdziwym zwrotem z inwestycji nie jest już suma godzin spędzonych online, ale ten odblokowany potencjał inwestycyjny, który jest chroniony przez AI, przez AI przed cyfrowym długiem. Natomiast wdrożenie tych wszystkich narzędzi, tak, tego konkretnego modelu Coach Care przez liderów Microsoftu i jakby ich konkretnych rozwiązań pozwoliło na skupienie się na kreowaniu realnej wartości. Jakby kiedy patrzę na kolejne raporty, widzę, że całkiem nieźle im się to udało, więc myślę, że to jest świetna inspiracja na przyszłość. Czyli wniosek jest z tego taki, że faktycznie działania, które podjęli, przynoszą oczekiwane rezultaty. Totalnie tak. I absolutnie jestem zachwycona, w jaki sposób to komunikują. Okej, super. Dziękuję bardzo. Dzięki za podzielenie się, ale zanim zakończymy, Tak. zadam Ci jeszcze pytanie charakterystyczne dla naszego programu. Co w ostatnim czasie Cię zainspirowało? Co mnie zainspirowało? Może to być przeżycie, spotkanie, rozmowa, książka, film, spektakl, podcast. Kurczę, co mnie nie inspiruje? Właściwie to ten temat wypalenia zawodowego bardzo mocno mnie zainspirował. Zainspirowało mnie to, że Microsoft jest globalną firmą, która w bardzo transparentny sposób dzieli się swoimi problemami i w jaki sposób je zaadresowała. To mnie bardzo mocno zainspirowało i szczerze mówiąc chciałabym, żeby moja firma kiedyś w pewnym momencie zaczęła tak transparentnie publikować raporty na temat tego, co zauważyli, z jakimi problemami się stykają i w jaki sposób to zaadresowali. Okej. To jest dla mnie takie mega inspirujące. Super. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Wam dziękuję za słuchanie i oglądanie.